pierwotnym zamyśle seria to miało być omówieniem nowo wydanych postaci z ich profilu. Jednak jesteśmy dopiero przy trzeciej i już trzeba zrobić wyjątek. Hej, z tej strony Netsi, a w tym filmie omówię fabułę postaci Rappa. Czemu powiedziałem, że trzeba zrobić wyjątek? Ponieważ jej in-game opis, który do tej pory używałem przy streszczeniu Linkshi i Shilonen, tutaj jest jedynie uzupełnieniem tego, co dowiedzieć się można z najnowszego Trailblaze Mission. Dlatego od razu mówię, film ten zawiera spoilery do głównej fabuły wersji 2.6. Nie umiem robić dłuższych wstępów i, prawdę mówiąc, nie mam nawet powodów, po co by je robić, dlatego już teraz zaczynamy. Zanim jednak będziemy w stanie omówić historię Rappy, na sam początek trzeba przedstawić wszystkim postać Doktora Primitive. Doktor Primitive jest jednym z członków Genius Society, a jego numer to 64. Tak jak Stack w Minecrafcie. Mimo bycia geniuszem, nie jest jednak dobrą osobą. Primitive to przestępca ścigany przez IPC i Galaxy Rangers. Jest on zafascynowany atawizmem, czyli regresją ewolucyjną. Uważa on, że każdy byt może osiągnąć doskonałość, jeśli przejdzie odpowiedni proces ewolucji. Dlatego podróżuje między planetami, przeprowadzając eksperymenty na ich mieszkańcach, regresując ich do poprzedniego etapu ewolucji. Dla Intellitronów są to zwykle maszyny, dla Zackasów ptaki, a dla ludzi małpy. Doktor Primitive jest głównym wrogiem Galaxy Rangerów. Niegdyś przeprowadzili oni na niego atak, jednak przegrali i od tamtego czasu nikt nie widział innego Rangera w uniwersum, aż do pojawienia się Boothilla w Penacony. To też on stworzył buty z setu Genius of Brilliant Stars i do niego należy płaszcz, który wystawiony został niegdyś na aukcji w Dark Web Device IX. A dlaczego Doktor Primitive jest ważny dla postaci Rappy? Ponieważ, jak możemy dowiedzieć się z Trailblaze Mission, Rappa powstała z połączenia genów mieszkańców 32 planet, na których Primitive przeprowadzał swoje eksperymenty. Jej twórca i uczeń Primitive'a, znany jako Denisovan 75, wszczepił w nią memetyczny wirus, przez który widzi cały świat jako ninja. W jej głowie Denisovan 75 jest mistrzem Kucha, który trenował ją, by ta w przyszłości mogła zostać ninja bohaterem i pokonała złego ninja Osaru. Sam Denisovan natomiast cały przedstawiony świat stworzył na podstawie przeczytanej przez niego mangi. Kiedy natomiast Denisovan postanowił zdradzić Doktora Primitive i jego współpracowników, rozmawiając z Rappą na złego Osaru wyznaczył właśnie Primitive'a. Po tym wydarzeniu Rappa dołączyła do Galaxy Rangerów, podróżując po uniwersum i pomagając cywilizacjom zaatakowanym przez Doktora Primitive. Okej, chyba nic ważnego z questu nie pominąłem. Znając teraz przeszłość Rappy, możemy przejść do informacji, które znajdują się w jej profilu. Mimo tego, że Rappa jest jednym z Galaxy Rangerów, dalej widzi ona świat jako uniwersum pełne ninży. Przy okazji recytując mantrę ninj, czyli rapując i studiując zwoje ninj, czyli czytając mangi. Według niej drogą ninja są te trzy rzeczy: rap, graffiti i manga. Stosując się własnych przepisów, przemierza całe uniwersum walcząc ze złymi ninja i szukając swojego głównego nemesis, złego ninja Osaru, którym jest sam Doktor Primitive. Pozostałe części jej profilu ukazują moment, gdy Rappa grała w grę. Gra wydaje się jednak ukazywać momenty z jej życia i nie jestem pewien, na co to ma wskazywać. Może to tak naprawdę nie jest gra, a sposób, w jaki Rappa widzi rzeczywistość, a wylogowanie oznacza moment, w którym memetyczny wirus przestaje działać. Całość składa się z 4 części, a każdy z nich rozpoczyna się opisem ładowania gry. Pierwszy dzieje się podczas bądź jest reprezentacją momentu, w którym Rappa uciekła z laboratorium, w którym była wychowywana. Podczas walki ze złymi ninja, czyli ochroną, udaje jej się wszystkich pokonać i przebija się do wyjścia. Ku jej zdumieniu, cały świat okazuje się być o wiele większy niż jej się kiedykolwiek wydawało. Przed Rappą podstawione zostały wtedy 2 wybory. Albo pójdzie przed siebie i zacznie eksplorować nieznane, albo powróci do stolicy ninja, czyli laboratorium. Rappa po chwili namysłu wybrała pierwszą opcję. W drugiej części Rappa przemierza przez nieznaną wioskę, gdzie znajduje człowieka ściganego przez małpę. Człowiek ten okazuje się być jednak dawnym wspólnikiem Osaru. Przypomina jej, że wszystko związane z ninja jest tak naprawdę memetycznym wirusem, który wszczepiony jej został wraz z urodzeniem. To sprawia, że Rappa zaczyna kwestionować swoje życie, jednak postawione zostały przed nią kolejne 2 wybory. Albo uratuje mężczyznę, który na jej pomoc reaguje sarkazmem, albo zostawia go na pożarcie małpą. Rappa wybiera pierwszą opcję.
W trzeciej części Rappa znajduje się na planecie, której mieszkańcy mieszkają pod ziemią. Doktor Primitive oszukał ich, mówiąc, że na powierzchni trwa wojna i ci muszą się tam schować. Jednak jednocześnie muszą też tworzyć dla niego broń. Oczywiście na powierzchni nie miała miejsca żadna wojna. Społeczeństwo nie było jednak z tego obrotu spraw niezadowolone. W swojej naiwności uważali, że w ten sposób są przydatni dla większego dobra. Przed Rappą pojawiły się dwie opcje. Albo zniszczy barierę odgradzającą ludzi od zewnętrznego świata, w ten sposób okazując im prawdę, albo zostawi ich samym sobie, by byli oni dalej szczęśliwi, wierząc w swoją wersję prawdy. Rappa wybrała pierwszą opcję. W czwartej części Rappa znajduje limitowany czasowo quest. Jest to isekai. W nim Rappa widzi świat, gdzie jako maluch nie połknęła tabletki z memetycznym wirusem, przez co jej życie potoczyło się w zupełnie inny sposób. Rappie zostało zadane pytanie, kim by została, gdyby nie była ninją? Wtedy pojawiają się trzy opcje. Twórcą shonen mang, rebelianckim raperem lub instruktorem sztuk walki. Nie mogąc się zdecydować, Rappa zapauzowała grę. Na niebie pojawiły się gwiazdy, a ninja bohater nie może pozwolić sobie na tego typu rozpraszacze, ponieważ zło nigdy nie śpi. W porównaniu z łowami wszystko inne jest nieistotne. Oślepiający ninja bohater na pewien czas opuścił grę. To tyle z historii Rappy. Jest ona dosyć krótka, jednak MiHoYo postanowiło zmienić format, z jakim chciałem prowadzić tą serię i ukryło jej większą część za questem. A kto w niego grał pewnie wie, jak długi i bananowy on jest. Tak naprawdę już nic więcej nie mam do powiedzenia, dlatego czas zakończyć ten quest. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie, a wiecie co, róbcie co chcecie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że słyszeliście tą kwestię już wiele razy. Także trzymajcie się, pa pa.